Cześć, u mnie obiad już nastawiony, a ja postanowiłam zrobić jeszcze coś słodkiego na deser. Szybkie ciasto ze śliwkami i kruszonką. Zakochasz się w tym przepisie. I ty, i wszyscy twoi bliscy, zapraszam. A jeśli jesteś nowym widzem, kliknij przycisk subskrypcji i zostań ze mną na dłużej. Na tym kanale znajdziesz całe morze wspaniałych przepisów, a jeszcze więcej czeka w kolejce do opublikowania. 50 g masła rozpuść na patelni, dodaj 5 łyżek cukru i całość chwilę pomieszaj, aż masło zacznie się gotować. Zmniejsz ogień do najmniejszego możliwego i dosyp 2/3 szklanki mąki dowolnego typu. Mieszaj, aż powstaną grudki, po czym całość odstaw do wystudzenia. 4 szklanki, czyli 600 g mąki pszennej typ 500-550 i 2 pełne łyżeczki proszku do pieczenia wymieszaj razem dokładnie. 4 jajka, 2/3 szklanki cukru, cukier waniliowy lub wanilinowy, 1 duży jogurt naturalny i 1 niepełną szklankę oleju słonecznikowego lub rzepakowego wymieszaj razem. Przypominam, że wszystkie składniki, w szczególności jajka i jogurt oraz olej, o ile przechowujesz go w lodówce, powinny zostać wyjęte z lodówki co najmniej godzinę przed pieczeniem. Ewentualnie możesz ten proces przyspieszyć, podgrzewając jogurt w mikrofalówce, tak aby był bardzo, bardzo ciepły, nawet gorący. Wówczas dodany do reszty mokrych składników podniesie temperaturę całości. Mokre składniki przelej do mąki z proszkiem i dokładnie wymieszaj. Nie zajmuje to dużo czasu i nie ma potrzeby używania miksera. Przestajesz mieszać w momencie, gdy nie widać już suchej mąki i wszystkie składniki są połączone. A tych, którzy mieli już niezbyt przyjemne przygody z zakalcem, zachęcam do obejrzenia przed robieniem tego ciasta mojego filmu, który może kilka zakalców uratować. Całość przelej do blachy 24 na 35 cm. Na wierzchu ciasta ułóż około 1 kg wypestkowanych śliwek. Ja kładę część na wierzchu, część zanurzam w cieście, aby śliwki były wszędzie. Na koniec wierzch ciasta posyp obficie kruszonką. I ciasto wstaw od razu do piekarnika nagrzanego wcześniej do 180 stopni bez termoobiegu lub 160 z termoobiegiem, na drugi poziom od dołu. Piecz przez 60 minut, ale zanim wyjmiesz je z piekarnika, sprawdź patyczkiem, czy jest upieczone, czyli czy patyczek wetknięty w środek ciasta wychodzi z niego suchy. Oczywiście przy tych testach postaraj się omijać śliwki. Upieczone ciasto zostaw na chwilę do przestudzenia, a potem już możesz kroić. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów z mojego kanału znajdziesz teraz w mojej książce. Teraz w pakiecie z zeszytami pełnymi nowych przepisów, m.in. na pyszne szarlotki w promocyjnej cenie. Książkę możemy też zapakować Ci na prezent. Sprawdź sklep.orchideli.com.